Dobra. Pokój dobro? Pokój dobro. No ten odcinek możemy śmiało nazwać Zakochany ksiądz. Czy ksiądz się może zakochać, a jeżeli... Jeżeli może, to w kim, tak? I co potem zrobić, jak się zakocha, nie? Bo tak. Tutaj ojciec Franciszek masz. Że niby co? Znaczy, nie, generalnie gdy chodzi o miłość, tak, to nie ma wątpliwości, tak? Czy mamy kochać trzeba wszystkich. To ma być miłość, miłość nieprzyjaciół, miłość bliźniego, miłość wzajemna, prawda? Te wszystkie poziomy miłości, o których mówi miłość Ciebie, o których mówi nam pięknie święty Jan. Gdy chodzi natomiast o sprawę zakochania, czyli zakładamy tutaj relacje między kapłanem a kobietą, no to taka sytuacja zdarzyć się może. I co wtedy należy uczynić? A na tym się zna ojciec Leonard. Nie no, sam się zna zaraz. No, chodzi o to, że wiadomo, że zakochanie jest pewnym stanem emocjonalnym, który często towarzyszy dwojgu ludzi, ale jest niezależny nawet od nich. Jest i nie jest z jednej strony, bo czasami wiemy, jak to jest, że ktoś mówi, że to pytanie, czy mężczyzna i kobieta mogą być przyjaciółmi, nie? No to jest właśnie, dobrze wiedzą ci, co się troszczą o takie relacje, że jest bardzo trudno pewne rzeczy upilnować i może się zdarzyć również, że nawet z najszczerszej jakiejś relacji między dwojgiem ludzi, czy i księdzem na przykład, i jakąś znajomą, przyjaciółką, koleżanką, dojdzie do tego, że jedna z dwóch stron się zaangażuje. Tak samo również ksiądz to przecież jest wiadomo normalny facet, który może się zakochać, ale to może nie w sensie przyzwolenia, że może, że to jest no każdemu się może zdarzyć i on też niech robi, tylko w sensie takim, że to się może zdarzyć. Czyli ksiądz ma obowiązek pilnowania swojego serca, dbania o to, aby było niepodzielnie oddane tylko Chrystusowi. Ale przy zakochaniu przecież wiemy, że tę granicę jest trudno wyznaczyć, że ja tyle jeszcze mogę, to się na pewno nie zakocham, a jak jeszcze powiedzmy, nie wiem, 15 minut dłużej pogadam, no to już na pewno tak. No przychodzi, ja tak przynajmniej odczuwam, że taki czas, że sieknie człowieka i no i koniec, nie? Ale i teraz jest ważna cała formacja i powiedzmy najpierw seminaryjna, potem formacja kapłańska, która no, powinna nas w jakiś sposób od tego niebezpieczeństwa, no tak to można nazwać, w jakiś sposób uchroni. Tak, niebezpieczeństwa tego no, podziału serca, tak, między złego zaangażowania się, tak? No bo kapłan musi wiedzieć, do czego jest powołany, prawda? To jest cały czas ta walka o tożsamość kapłańską. Kim on jest, co on może, na co sobie może pozwolić, na jakie relacje, a jakie już powiedzmy są dla niego niebezpieczne, czy nawet złe. No jak widzicie, ojciec Franciszek też się na tym zna. No bo słuchałem, jak mówił przed chwilą. No i teraz tak, co dalej? Oczywiście, że zakładamy taką sytuację hipotetyczną, że jest kapłan, gdzieś tam ma jakąś dobrą znajomą, czy szkoły średniej, czy kogoś pozna, no te okoliczności dla nas są teraz istotne. Widzi, że serce jest zaangażowane mocniej niż powinno, że w jakiś sposób ciągle myśli o tej kobiecie, o tej dziewczynie, chce się z nią spotkać, no, zaczyna snuć jakieś plany, a może jednak właśnie tam, no, jakby to było, gdybyśmy byli razem, kiedy ją spotyka, no to w jakiś sposób, no tutaj nie wiem, już nie tyle co motyle w brzuchu, ale czuję jakieś wewnętrzne takie, no, jakiś żar serca, no nie wiem jak to określić. No proszę opowiadać, proszę. No to człowiek się tu stara jakoś dobrze, ale tutaj zaraz go... No, te wszystkie uczucia, emocje, które towarzyszą zakochaniu. I w tym momencie, kiedy sobie to człowiek uświadomi, no to trzeba zrobić wszystko, żeby tego dalej nie rozbudzać, by właśnie to wytłumić. Żeby wprowadzić na właściwe tory swoje życie. Tak, żeby serce dalej zaczęło normalnie funkcjonować. No, być może będzie to związane z większą dawką modlitwy, być może będzie to związane właśnie z ograniczeniem tych spotkań czy rozmów, z większym uświadamianiem sobie tego, kim jestem, do czego zostałem powołany. Czasami myślę, że jakieś takie większe zaangażowanie właśnie w pracę taką duszpasterską może być takim odżyciem na nowo. Są sytuacje, gdzie nawet kapłan ma obowiązek poproszenia o to, jeżeli taka relacja będzie go niszczyła, swojego przełożonego, jeżeli nie będzie sobie potrafił z tym poradzić, dla ratowania powołania, aby go przenieśli w inne miejsce. To święty Franciszek nawet mówi. Święty Franciszek do tego stopnia dbał o swoje serce, czy czuwał nad swoje serce, nad swym sercem, że na przykład, gdy chodzi o jego relację z Klarą,
Franciszek sobie uświadamiał, że nawet za dużo myśli o Klarze, że na przykład on tam wykonując jakieś rzeczy dla Klarysek i dla Klary, te myśli uciekały w stronę Klary, on robił wszystko, żeby ta myśl na powrót wracała do Pana Boga, prawda? Żeby nie okazało się, że druga osoba przysłania Pana Boga, przysłania istotę powołania. No. A więc o to serce, o tę czujność, o tę niepodzielność serca kapłańskiego. Zresztą myślę, że to dotyczy również relacji małżeńskich, prawda? Że małżonkowie, też im się może zdarzyć sytuacja, że gdzieś tam w jakimś innym kierunku serce mocniej zabije, ale to trzeba od razu prowadzić swoje serce na właściwą drogę. No tak, to jest dokładnie tak samo, tylko że to pytanie jest o tyle nurtujące, bo się wydaje, że kapłan to z jednej strony taki, nie wiem, 2/3 człowiek, albo właściwie sam i nie sam. Bo w dowodzie kawaler, wizerunkowo jest sam, kobiety nie ma, ale z drugiej strony jest zajęty, taki zajęty wolny, nie? I to pytanie, rozumiem, że o tyle jest jakieś takie intrygujące, no ale przecież ja niejednokrotnie słyszałem o takich sytuacjach, gdzie w małżeństwie mężczyzna w pracy się w jakiś tam za bardzo w pewien związek wszedł. Już nie mówimy o zdradzie, nie? Ale on sam czuje, że żona jest najważniejsza, a jednak jakaś relacja go bardziej pochłania niż ta relacja z żoną. No i tu jest podobnie. Żadna relacja kapłana nie może go pochłaniać bardziej niż relacja z Chrystusem. Z Bogiem, no i z tymi, do których jest posłany w swojej pracy duszpasterskiej, w swojej pracy kapłańskiej. A wszystko robimy. Dobra, za bardzo pochłanie, ja to się znowu zakocham. Nie, w każdym razie, no myślę, że tak, to jest to, do czego też apelował wielokrotnie Ojciec Święty i Benedykt XVI, poprzednio Jan Paweł II, o świadomość tożsamości kapłańską, o dbanie o tożsamość kapłańską. Kim jestem, do czego jestem powołany i komu ma służyć moje serce. Pokój dobro. Pokój dobro.